Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela: dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł: jakżeż pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział: weźmiesz z sobą jałowicę i będziesz mówił: przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: czy twe przybycie oznacza pokój? Odpowiedział: pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem jak człowiek widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: ten też nie został wybrany przez Pana. I Jesse przedstawił Samuelowi 7 swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch pański opanował Dawida. Samuel zaś ruszył w drogę i poszedł do Rama. Ja sam wybrałem Dawida na króla. Mówiąc kiedyś w widzeniu, do świętych twoich rzekłeś: na głowę mocarza włożyłem koronę, wyniosłem wybrańca z ludu. Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię. On będzie wołał do mnie: ty jesteś moim ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia, a ja go ustanowię pierworodnym, najwyższym z królów ziemi. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid,
Kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.